Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Jak widzicie, jesteśmy już ubrani ciepło, czyli nastała zima. Jest praktycznie, można powiedzieć, koniec stycznia. Podejmujemy kolejne podejście do cmentarza żydowskiego, w którym kiedyś nadawaliśmy live'a. Zaniepokoiło nas to, że wokół dziwne rzeczy się działy z kamerą. Dzisiaj mam inną kamerę. Jeszcze Wam powiem tyle, że ta kamera później działała normalnie, jak przyjechaliśmy do domu. Ona nie działała tylko i wyłącznie wtedy, kiedy byliśmy na terenie samego cmentarza. Nas to bardzo zaniepokoiło. No i dzisiaj próbujemy rozwiać jakby pewne wątpliwości. Zobacz, jak pięknie to wszystko wygląda. Jak te słońce wdziera się między tymi drzewami, bo znowu zbliża się zachód. Jesteśmy praktycznie o bardzo podobnej porze jak wtedy. Zobaczcie. Niesamowite to jest. I ten szum drzew. Nie mogę powiedzieć, że to jest cisza, ponieważ cały las po prostu pracuje. Pójdziemy w tamtym kierunku. I jesteśmy na cmentarzu żydowskim. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale pięknie. Wow. Mimo zimy dzisiaj jest jaśniej. Zdecydowanie jaśniej. Ale jest to jeden z piękniejszych, zapomnianych żydowskich cmentarzy, nazywanych przez chrześcijan kirkutami. Społeczność żydowska jednak wzbrania się od używania słowa kirkut. Były to najczęściej cmentarze na wzgórzach. Zobaczcie, jak pada słońce. Niesamowity klimat. Niektóre nagrobki są tutaj zniszczone, przewrócone. Zobaczcie, jaki kadr. Podejdę do Oli. Zobaczcie, jakie to miejsce jest magiczne. Jak cienie się kładą z zachodzącego słońca. Podejdę do Oli. Nie chcę
nadepnąć na jakąś macewę leżącą na ziemi. Słucham? Dziki tu urzędują. Dziki? No, bo tam jest takie poryte. W niektórych miejscach. Tutaj tak samo, wiesz? Po prostu widać, że gdzieś tutaj w lesie tam jest nawet taka mogiła, taka jakby podkopana, jakby w powietrzu. Myślę, że to też zwierzęta. Możliwe, tak. Słuchajcie, to jest taka leżąca macewa. Postaram się przeczytać, przetłumaczyć, co jest napisane, korzystając z internetu. Wybiorę język hebrajski, bo zakładam, że napisy na tych macewach są w języku hebrajskim. Mamy, ok. I przetłumaczymy. Słuchajcie, Michał. Mondzwi Fried. Nie idź do tego świata. Pierwszy rok Adar. Chcę podarować Unter und Grofwater. To jest po niemiecku. Częściowo po niemiecku, częściowo po hebrajsku. Winiarnia druszlakowa. Lebensjahwe. Lebensjahwe to będzie kochać Boga. I tu co to jest? Friede, ale to też jest po niemiecku. Też jest po niemiecku. Czyli częściowo napis na tych macewach jest po niemiecku. Ale o, tu mamy. Jedno nam się wyświetliło znowu, że Michał zmarł, czyli tu jest roku przestępnego. Nie ma roku przestępnego. Zmarł tutaj Michał po prostu. Gale i Grosswaller. Nie wiem, czy to nie są jego rodzice, albo ktoś, kto jest jeszcze tutaj pochowany. Całkiem możliwe. Spoczywaj w pokoju, Michale. Ten nagrobek jest dosyć widoczny, więc sobie troszkę tutaj to odsłonimy i poczytamy. O, coś się pojawia. Zmarł Dich Adri Shini. Zmarł Wiogat. Tak jest napisane. Tutaj charakterystyczne dłonie, często widywane na nagrobkach żydowskich. Tutaj ktoś wydziergał gwiazdę Dawida. Jeden z symboli judaizmu. A w oddali słychać kościół katolicki. Wybija godzinę 14:30. Jesteśmy przy następnym nagrobku. Zobaczmy, co tu jest napisane. O. Dom. Kruki słychać.
Powiem wam, że zaczyna się tu robić dziwnie. Mam bardzo dziwne uczucie. Ta wszechobecna cisza, łamana zwierzęcymi odgłosami. Oj. O, coś pięknego. Zobaczcie, jak para z naszych oddechów łączy się z tymi macewami. Niesamowite miejsce. I ono nie jest wcale przerażające. Wydawało mi się ostatnim razem, że jest przerażające, ale ono nie jest przerażające. Ono jest bardzo poetyckie. Wygląda, jakby był okopcony. Niby taki brudny, ale jakby był okopcony. Naprawdę dziwna atmosfera. Spróbuję go przetłumaczyć. Jest. Zmarła córka Aint Mebane. W trybie migawki zadanie. Zginął orzeł biały. To są takie zdania wyrwane troszeczkę z kontekstu, ale myślę, że mają jakiś głębszy sens. Może są cytatami. Tutaj można przeczytać 1830 rok i znowu połączenie słów hebrajskich i słów niemieckich. Świadczy to o tym, że ci Żydzi, którzy mieszkali tutaj na tych terenach, mieszkali na terenach niemieckich po prostu. Zresztą nie jest to dla mnie dziwne, ponieważ ten teren kiedyś ewidentnie należał do Niemiec. Pójdę troszkę w tamtą stronę, oddalając się od tego cmentarza. Zobaczcie, jakieś doły tutaj są. Ptaki słychać, pojedyncze. Zobaczcie na podłoże, miękkie, nasączone wodą z roztopu. Niesamowite miejsce, przesiąknięte historią. A tam w oddali widać ten Kirkut.
pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Wchodząc na ten cmentarz, słychać pociąg w oddali. Wchodząc na ten cmentarz, minęliśmy tak naprawdę najpiękniejsze nagrobki. Zobaczcie, jak to jest zbudowane wszystko tutaj, jak wyrzeźbione. Kwiatuszki, jakby jakiś całun, czy jakieś, no ciężko to powiedzieć, ale zobaczmy sobie je. One są najbardziej uszanowane. Na przykład tutaj. I charakterystyczne kamyki kładzione na macewach. I tu kolejny nagrobek. Zobaczcie tu. Jakby jakaś świeczka. Tutaj 14. Całkiem możliwe, że jest to 14 z macew tutaj położonych, postawionych. Tak Ola mówiła, zostały skierowane w stronę Jerozolimy. Tu znowu motyw dłoni. Tutaj klepsydra ze skrzydłami. Chyba że się mylę, wygląda jak klepsydra. Tu kolejny nagrobek, też z kamieniem. I tu znowu dłonie. I w tamtym kierunku jest Jerozolima. Słuchajcie, z tego miejsca będziemy się żegnać. Myślę, że Wam się podobał film. Jesteśmy drugi raz już tutaj. Wcześniej mieliśmy problemy techniczne. Ale może jeszcze wrócimy nawet. Może latem. Ciekawe, jakby to było latem. powiem Ci, że to jest takie miejsce, że wróciłbym tu jeszcze raz. Wróciłbym tutaj, może, naprawdę. Podoba mi się tutaj. Wrócimy. I no, to tyle. To trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Wiecie, co jest najgorsze? Że na razie idziemy praktycznie, zachód będzie za 2 minuty, będzie słońce zachodzić, a my dopiero tam idziemy. Słuchajcie, tam już słońce zachodzi, a ja już tu widzę pierwsze macewy.
Zobaczcie, nawet oni tu się pali. Nie wiem co się dzieje, ale kamerka mi się wyłącza. Jeszcze dużo zostało, mam jeszcze 15-14%. 15 minut. Zaczyna być naprawdę ciemno. Wiecie, to nie jest powód, żeby się... Nie wiem co jest grane. Wyłącza się nagrywanie.